Cześć pacjenci. Niedowłady, bardzo silne bóle głowy, sztywność karku, wymioty, mdłości. U części pacjentów może dojść nawet do zapalenia mózgu. A wszystko to może zacząć się od czegoś, co ma zaledwie kilka milimetrów długości. Problem polega na tym, że tej choroby nie leczymy przyczynowo. Nie ma tutaj antybiotyku, który usunie wirusa. Leczenie jest głównie objawowe. Co ciekawe, przed tą chorobą możemy się ochronić, możemy, tylko często nie chcemy. O czym mowa? O kleszczowym zapaleniu mózgu. Większość osób, słysząc kleszcz, myśli od razu o boreliozie. I o niej niedawno też zrobiliśmy odcinek. Tymczasem istnieje jeszcze druga choroba. Taka, która może doprowadzić do bardzo groźnych objawów, a w skrajnych przypadkach konieczne jest wprowadzenie pacjentów w stan śpiączki farmakologicznej. Tak było z kilkoma pacjentami, którzy opisywali swoje historie na portalu siepomaga.pl. Z roku na rok choruje na nią coraz więcej Polaków. W samym tylko 2024 roku zachorowało w Polsce o blisko 40% więcej osób niż w ciągu, uwaga, 23 lat, czyli od roku 1970 do 1992. A mogłoby chorować mniej, ale tutaj już jest decyzja każdego z nas. Okej, to przejdźmy do konkretów. Wiemy już, że możemy zachorować z powodu ukłucia przez kleszcza. Ale dlaczego akurat kleszcz może nas zarazić? Dlatego, że on sam może zarazić się przez ukłucie gryzoni. Co ważne, kleszcze mogą przekazywać zakażenie swojemu potomstwu. A czym się zakażają? Wirusem TBEV, czyli zapalenie mózgu wywołane przez kleszcze jest chorobą wirusową. Możemy także zarazić się drogą pokarmową, ale są to sporadyczne przypadki. No dobra, załóżmy, że ukłuje nas kleszcz. I czy w kleszczowym zapaleniu mózgu mamy taką samą sytuację, co w przypadku boreliozy, że mamy 24, a nawet 36 godzin, żeby usunąć kleszcza i zapobiec w bardzo wielu przypadkach zakażeniu? Niestety nie. W tym przypadku jest gorzej. Według strony Kleszcze Info, w przeciwieństwie do boreliozy, w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu wirus TBEV znajduje się w ślinie i gruczołach ślinowych kleszcza, dlatego może zostać przekazany bardzo szybko po wkłuciu. Ale jeśli zastanawialibyście się, czy usuwać kleszcza najszybciej jak się tylko da, to tak, trzeba usuwać go najszybciej jak się da. Choćby po to, aby uniknąć zachorowania na boreliozę. Całkiem dobrze to, jak należy usunąć kleszcza i co należy po tym zrobić, pokazuje ten film na kanale Prosty Patent. Najlepszym narzędziem do usuwania kleszczy jest zwykła pinceta, dostępna w każdym domu. Łapiemy kleszcza za głowę jak najbliżej skóry. Zdecydowanym i równomiernym ruchem wyciągamy kleszcza. Pamiętaj, żeby nie wykonywać żadnych ruchów skrętnych. Po usunięciu miejsce ukąszenia przemywamy alkoholem. Wiemy już, że zakazić może nas kleszcz i szybkie jego usunięcie w kontekście kleszczowego zapalenia mózgu może nic nie dać. Pytanie więc, czy każdy kleszcz zakażony jest wirusem TBEV? Na szczęście nie. Powiem więcej, zdecydowanie mniej kleszczy ma w sobie kleszczowe zapalenie mózgu niż krętki z rodziny Borrelia. Tak jak mówiłem w odcinku o boreliozie, nawet 20% kleszczy pospolitych jest zakażona tą bakterią i może przenosić boreliozę. Według badania naukowego z 2014 roku z portalu PubMed, które pokazuję Wam na ekranie właśnie, 2,12% kleszczy łąkowych zakażonych było wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Jednak należy zwrócić uwagę, że w tym samym badaniu pokazano, że wskaźnik zakażeń w różnych lokalizacjach wahał się od niecałego procenta do aż ponad 12%. Ktoś może powiedzieć, że badania z 2014 roku są jednak dość stare. No więc zgodnie z artykułem z portalu Medycyna Praktyczna z 2024 roku w Polsce odsetek zakażonych kleszczy wynosi między 1,6% do 12,2%. No dobra, ale zatem czy w całej Polsce ryzyko zachorowania jest jednakowe? Okazuje się, że nie. Zgodnie z danymi z dokumentu Państwowego Zakładu Higieny na temat kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce i na świecie z 2022 roku możemy się dowiedzieć, że w Polsce między 2015 a 2019 rokiem aż 70% przypadków kleszczowego zapalenia mózgu zgłoszonych zostało w 2 województwach: podlaskim oraz warmińsko-mazurskim.
Z tego aż 45% pochodziło z województwa podlaskiego, a 25% z województwa warmińsko-mazurskiego. Pamiętacie jeden z poprzednich odcinków, w którym omawiałem boreliozę? Jeżeli nie, przypomnę. Województwem z największą liczbą zachorowań na boreliozę jest województwo podlaskie. I tak samo w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu. Jeżeli więc chodzi o region Polski, w którym najbardziej trzeba uważać na kleszcze, to zdecydowanie dotyczy on województwa podlaskiego. Choć dla uniknięcia wątpliwości uważać powinniśmy wszędzie. No to jak często chorujemy na kleszczowe zapalenie mózgu? Na szczęście rzadziej niż na boreliozę, choć tendencja niestety jest wzrostowa. Według opracowania choroby zakaźnej zatrucia w Polsce w 2024 roku, opracowanym przez Państwowy Zakład Higieny, w 2024 roku odnotowano 805 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce. To dużo więcej niż w 2023 roku, w którym zachorowało 661 osób. Co ważne, w zasadzie w każdym przypadku kończyło się hospitalizacją. Zarówno w 2023, jak i w 2024 roku ponad 99% osób, które okazały się być chore na kleszczowe zapalenie mózgu, trafiły z tego powodu do szpitala. Zobaczcie, jak ta liczba się zwiększyła. Skala zaskoczyła mnie i pewnie zaskoczy i Was. Przez 23 lata od 1970 roku do 1992 w Polsce na kleszczowe zapalenie mózgu zachorowało 576 osób. Średnio było więc troszkę ponad 25 chorych na rok, a w 2024 roku chorych było już ponad 800. Okej, wiemy już, co jest przyczyną choroby, jak często chorujemy i że chorujemy niestety coraz częściej i ile kleszczy może być zakażonych. Ale nie wiemy jeszcze kilku innych rzeczy. Pierwsza z nich to, jakie kleszczowe zapalenie mózgu wywołuje objawy. Przede wszystkim powinniście wiedzieć, że tę chorobę możemy przejść zupełnie bezobjawowo lub możemy mieć objawy. W przypadku objawów choroba może mieć dwie fazy. Pierwsza faza, która nazywa się zwiastunową, daje objawy podobne do grypy i rozwija się między 8 a 17 dniem od ukąszenia przez kleszcza. Część osób po przebyciu tej fazy zdrowieje. Niestety u części osób choroba ta przechodzi w drugą fazę, neurologiczną, a jej konsekwencje są naprawdę poważne. Jednak po kolei. Wyobraźmy sobie, że mamy 100 osób chorych na kleszczowe zapalenie mózgu. Około 33 z nich przejdzie tę chorobę bezobjawowo. Skąd to wiem? Portal Medycyna Praktyczna podaje, że 1/3 osób przechodzi ją bez objawów. Zostaje więc nam 67 osób, u których rozwiną się objawy. I te osoby wejdą w pierwszą fazę tej choroby, czyli fazę zwiastunową, która trwa od 1 do 8 dni. A jakie są jej objawy? Podobne do grypy, czyli gorączka, osłabienie, ból mięśni, ból stawów. Ten sam portal informuje, że nawet 26% osób, u których rozwinęły się objawy, na tym etapie zdrowieje. Zakładając więc, że objawy rozwinęły się u 67 osób, to spośród nich 17 zdrowieje, a u pozostałych, czyli u 50 osób, rozwinie się druga faza. Co ważne, rozwija się ona po około 8 dniach pozornej poprawy. Druga faza może przebiegać aż w 4 postaciach: oponowej, oponowo-mózgowej, oponowo-mózgowo-rdzeniowej i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i korzeni nerwowych. Najczęstszą, a zarazem najłagodniejszą postacią jest postać oponowa. Ale objawy wcale nie są łagodne. To wysoka gorączka, silne bóle głowy, nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło i objawy oponowe, czyli na przykład sztywność karku. Drugą postacią, prawie równie częstą, bo dotyka aż 45% osób, które przechodzą drugą fazę, jest postać oponowo-mózgowa. Jednym z jej objawów może być ataksja, czyli niezborność ruchowa. W praktyce mogą pojawić się problemy z chodzeniem i utrzymaniem równowagi, niewyraźna mowa, oczopląs, czyli mimowolne ruchy gałek ocznych, a także trudności z wykonywaniem precyzyjnych czynności takich jak pisanie, zapinanie guzików czy używanie sztućców. U części chorych mogą wystąpić również zaburzenia połykania prowadzące do krztuszenia się. Innymi objawami tej postaci mogą być zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, nadmierna drażliwość, zaburzenia świadomości i to począwszy od spowolnienia aż do śpiączki, niepokój ruchowy, zawroty głowy czy drgawki.
W cięższych przypadkach może dojść do uszkodzenia nerwów odpowiedzialnych za ruchy twarzy. Mogą pojawić się także niedowłady rąk i nóg. Trzecią, bardzo ciężką postacią drugiej fazy jest postać oponowo-mózgowo-rdzeniowa. W tej postaci wirus uszkadza nie tylko mózg i opony mózgowo-rdzeniowe, ale również rdzeń kręgowy. Może to prowadzić do osłabienia lub nawet porażenia rąk i nóg, przy tym częściej dotyczy to rąk. U części chorych mogą pojawić się także problemy z poruszaniem oczami, oddychaniem czy kontrolowaniem oddawania moczu. Ostatnią, najrzadszą postacią jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i korzeni nerwowych. Występuje u około 5% chorych. W tej postaci wirus uszkadza również nerwy wychodzące z rdzenia kręgowego, w szczególności w okolicach barku. W efekcie może dojść do znacznego osłabienia lub niedowładu ręki, a jeśli uszkodzenie jest trwałe, nawet do stopniowego zaniku części mięśni. No więc, jakie skutki wywołuje ta choroba? Krótko mówiąc, poważne. Według artykułu w Polskim Przeglądzie Neurologicznym z 2023 roku pod tytułem Diagnostyka i leczenie kleszczowego zapalenia mózgu, opis 2 przypadków, śmiertelność z powodu kleszczowego zapalenia mózgu wynosi 5%. Z kolei według retrospektywnego badania polskich naukowców opublikowanego w Cambridge University Press w 2018 roku dowiadujemy się, że spośród 1072 pacjentów prawie 21% chorych cierpiało na długotrwałe następstwa tej choroby. Były to przede wszystkim bóle głowy, problemy z pamięcią, depresja i niedowłady kończyn górnych. Generalnie najczęściej powikłania wywoływała postać oponowo-mózgowo-rdzeniowa. Niektórzy chorzy zgłaszali objawy nawet po 10 latach od zakażenia. A jak wyleczyć tę chorobę? Jeśli myślicie, że jest lekarstwo, które zwalczy przyczynę, to jesteście w błędzie. Wszelkie lekarstwa koncentrują się jedynie na łagodzeniu objawów. Natomiast możemy do niej nie dopuścić. Istnieje szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu, ale nie każdy chce się szczepić. Ma ona 3 dawki. Według portalu Medycyna Praktyczna przyjęcie 2 z 3 dawek zmniejsza ryzyko zachorowania o prawie 77%, a przyjęcie wszystkich 3 dawek zmniejsza je o 91%. No więc czy korzystamy z tej szczepionki? Według portalu cowzdrowiu.pl do tej pory skorzystało z niej 14% Polaków. A jak wykrywamy tę chorobę? Jeżeli lekarz podejrzewa kleszczowe zapalenie mózgu, nie szuka wirusa bezpośrednio w organizmie. Zamiast tego sprawdza, czy nasz układ odpornościowy zdążył już wytworzyć przeciwko niemu przeciwciała. W praktyce najczęściej zaczyna się od badania krwi. W laboratorium sprawdza się, czy we krwi znajdują się charakterystyczne przeciwciała przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu. Jeżeli choroba zaatakowała układ nerwowy i pojawiły się objawy takie jak bardzo silny ból głowy, sztywność karku, zaburzenia świadomości czy inne objawy neurologiczne, lekarz może zlecić również punkcję lędźwiową. To badanie polegające na pobraniu niewielkiej ilości płynu otaczającego mózg i rdzeń kręgowy. Następnie sprawdza się, czy znajdują się w nim ślady reakcji organizmu na wirusa. Co ważne, rutynowo nie bada się samego kleszcza. Nawet jeśli kleszcz był zakażony wirusem, nie oznacza to jeszcze, że człowiek zachorował. Z kolei ujemny wynik badania kleszcza nie daje 100% pewności, że do zakażenia nie doszło. Dlatego rozpoznanie kleszczowego zapalenia mózgu opiera się przede wszystkim na objawach pacjenta oraz badaniach krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego. Jeżeli podobał Wam się odcinek, dajcie proszę znać w komentarzach, jaki jeszcze temat chcielibyście wziąć pod lupę. Na pewno weźmiemy to pod uwagę, tworząc kolejne odcinki. Oczywiście nie zapominajcie nas zasubskrybować. Do zobaczenia.